Dzień dobry, dzisiaj sobie troszeczkę pogadamy, bo Wargaming wypuściło filmik, w którym pokazuje nowy czołg z kampanii i zaraz go sobie obejrzymy i powiem wam tak, w tym filmie nie za bardzo wszystko widać, za to potem przewertowałem całą ilość materiału, jaką Wargaming wrzuciło i tam były skrzętnie ukryte te misje i powiem wam, że mamy pewien problem z tym, jakie Wargaming tworzy w ogóle systemy działania dla graczy momentami. Dlaczego? O co mi dokładnie chodzi? Zaraz do tego przejdziemy. Chodzi mi o to, że te niektóre misje nawet nie są skillowe, tylko są po prostu z dupy, są strasznie RNG-based, czyli bardzo tak wręcz wynaturzone tylko po to, żebyś miał trochę szczęścia, żeby je zrobić. I ja rozumiem, że poziom trudności, żeby osiągnąć jakiś czołg, powinien być gdzieś tam na sensownym poziomie, a jak nie, to robisz to z czasem. Jednak uwierzcie mi, mam kilka zastrzeżeń co do tych misji. Jeżeli wy macie podobnie, to napiszcie mi w komentarzu, czy to dobra droga, w którą Wargaming kierunku zmierza, czy może niekoniecznie, bo mi się te niektóre misje bardzo, ale to bardzo nie podobają, więc zapraszam do komentowania, pogadajmy sobie o tym trochę. Czasu mało już zostało, bo mamy wrzesień tuż za rogiem. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda, zobaczcie, z czym to się je i przede wszystkim, jakie są nagrody, bo czy wam te nagrody w ogóle odpowiadają, czy może niekoniecznie jakiś sam czołg nagroda, bo ja mam takie wrażenie, że koncept 5 w dzisiejszych czasach jest całkiem niezły, no a tutaj mamy... Sami ocencie. A jeżeli chcecie, moi drodzy, darmowe fanty, to wchodzicie sobie na stronę Wargamingu, klikacie lewym w prawym górnym rogu na swój nick, aktywuj kod Wargaming, klikacie sobie ten kodzik pokazany w tym momencie na ekranie, proszę bardzo, i odbieracie fanty. Ewentualnie link oczywiście będzie też pod filmem. Fanty to kamuflaż dla wszystkich, a jeżeli się nie logowaliście wcześniej, to dostajecie HP plus książeczkę i oczywiście wcześniej wspomniane kamo. Proszę bardzo, a ja dziękuję. Nowa kampania, widzowie! Fajne dane z satelity. Okej. A ja tutaj nie widzę polskiego języka. Sector 3 has deployed Agent Neiman to eliminate the threat before it spirals out of control. Commanders, Okej. prepare for Operation Fossa. You'll need to retrieve the missing information and I żeby nie było, to będą naprawdę, moim zdaniem, trudniejsze misje, jeżeli robiliście misje na Windhanda, na Draveca, etc., to finish building the first tutaj będzie Tier 10 ciężej. German wheeled tank in the history of the game. Okej. To ładnie wygląda na pewno, znaczy mi się Fossa podoba. VM-68. Okej, jakieś reflektory, światła. Jak w Ferrarkach, okej. This threat requires immediate action. The operation will be available regardless of your progress in the previous ones. No All your dobra, achievements in bo to them jest are akurat saved, spoko. and you'll be able to devote all your attention to the new operation. Now, Czyli możemy sobie zmienić operację od razu. Fajnie. Vanguard, Ambush, Assistance, tak? Czyli nic się nie zmieniło. Ciągle pozostajemy w tym systemie z poprzedniej kampanii na Draveca, na Blackrocka. Tylko tutaj, tak jak widzicie, ilość misji jest zmieniona. 21, więc the sporo. time to take on a new challenge. Put your experience to good use. Earn valuable rewards and show everyone who's the best. Nagrody też są chyba całkiem sporo za jedną misję. vehicles of tier 8 or higher. Można farmić It D consists Premium. of 3 series of 21 missions each. Wow, dużo misji. 63 You'll misje do need to zrobienia. complete the first 7 missions with 3 different vehicles. I tutaj zaczyna się delikatny problem, bo trzeba będzie mieć naprawdę duży garaż, żeby te misje zrobić. Wyobraźcie sobie, jak ktoś ma 2, albo 3, albo 4, albo 5 czołgów 10 tieru. Na przykład nie ma dużej ilości premek, a poprzednie czołgi gdzieś tam z tych linii posprzedawał. No to na jedną misję 3 razy różnymi tankami będzie bolało. And missions 8 through 14 with 2. To eliminate the element of luck and prove Okay. your skill. The last 7 missions are Czyli mamy podział na 3 misje, znaczy na 3 razy powtórzenie misji, później na 2 razy i potem te ostatnie od 15 do 21 będziemy robić tylko raz, ale one mają być trudniejsze, więc tutaj będziecie musieli się nieźle wysilić nad tym, widzowie, żeby tę misję pewnie zrobić. Ale tak jak w starym systemie zakładam, bo jeszcze tego filmu nie widziałem do końca, że będzie można to zrobić, wszystko pewnie nadrobić jakoś misjami dziennymi i misjami tygodniowymi. Mimo to uważam, że trudność, czy też poziom trudności taki ogólny wzrósł, jeżeli chodzi o tę nową kampanię.
especially serious trials, so you only have to complete them once. For each Okay. mission you complete, you'll get campaign points that will go toward your progression. You can also earn them for completing daily and weekly missions. No i tak jak mówiłem, mamy te misje dzienne, mamy te misje tygodniowe, więc w ten sposób Wargaming, podbijając trochę ten poziom trudności gdzieś tam, jeżeli chodzi o wykonanie tych misji w kampanii, zachęca nas do tego, żebyśmy grali sobie każdego ładnego dnia, weszli do tej gry, zagrali te kilka bitewek, tak, nie rozleniwili się, chcą nas przy tej grze utrzymać. No, to ciekawy zabieg na pewno, ale pamiętajcie, że dzięki temu, że będziecie systematycznie wchodzić do gry i robić te misje, no to szybciej czołg po prostu dostaniecie, nawet jak utkniecie na którejś z misji. So your progress never stops. As you complete missions, the challenges will ramp up, but the rewards will become more valuable too. They include tons of credits, free XP, Okay. and bonds, as well as customization elements, among which are new okay. 3D attachments. Ale co mnie tutaj bardzo ciekawi na tym screenie, to, że panowie z Wargamingu nie za bardzo chcą powiedzieć, co i ile dokładnie tego będzie, bo zobaczcie, że my tutaj nie mamy liczb. Nie widzimy cyferek, nie widzimy liczb, więc dokładnie nie wiemy, jakie będą nagrody 1:1. Czy będą się różnić w tym systemie z zeszłego roku? Czy może niekoniecznie? Czy będzie ich więcej? Czy będzie ich mniej? Czy będzie ich tyle samo? Na ten moment przynajmniej tego filmu do minuty 59 nie jestem w stanie wam powiedzieć. Być może później gdzieś się dowiemy. Być może w artykule są liczby na stronie. Zaraz zobaczymy. As well as customization elements, Okej? among which are new 3D attachments. Okej, attachmenty, dodatki, spoko opcja. Ani to, jak wiecie, jakiś nie wiadomo hurdur, nie wiadomo co? For completing Operation Fossa, you'll Ale get fajnie, new że jest. decals, a badge, and Agent Neiman. Powiem wam tak, ja jestem akurat fanem robienia tego typu agentów, bo Wargaming bardzo opieszale i bardzo leniwie podchodzi do robienia skinów w tej grze. Ja nie rozumiem czemu, ale robienie skinów w wielu grach się sprzedaje zajebiście. Czy to w naszym przypadku, tak? Na załogę, czy na czołgi. Tak, no nie za bardzo chyba, co? W każdym razie wracając do tematu, widzowie, ja mam takie wrażenie, że Wargaming bardzo opieszale podchodzi do robienia skinów. Na te czołgi te skiny są bardzo często jakieś powtarzalne albo bardzo mało. Jest fajny camo 2D. Na załogę tego praktycznie w ogóle nie ma. Czasami wrzucą jakiś dekal od biedy albo badża i to jest wszystko. Ja bym chciał, żeby Wargaming robiło tego As a więcej. unique crew member with a 0 perk and enough XP to train 2 additional perks. W wielu What's grach to się more, sprzedaje for mega your fajnie. battlefield efforts and prowess, Okay. you'll receive the most prized reward of all. Okej. The No fajnie to Fossa wygląda, no. PM68. And the very best commanders who complete every single mission will be instantly recognizable before the battle even begins by their exclusive 3D style and special badge. Okej, no spoko. Pamiętajcie, że to jest 10 tier, tak? To nie jest 11 tier. Tutaj mamy dychę medową. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Zrobimy sobie taki zestaw na full wypasie, ale ma być to taki czołg wyróżniający się, tak? Że to nie będzie taki typowy Blackrock. Tutaj będzie jeszcze ciężej, jeszcze dłużej trzeba będzie grać, żeby tę maszynę dostać. Ale znowuż, wraz z upływem czasu, umówmy się, praktycznie każdy może go zdobyć. Behind the Fossa's striking appearance lurks a real Okay. hunter. Its predatory nature is revealed by its movement. It skillfully Okay. tracks its prey and ambushes it. No to tutaj to dodali taką historię do tego, że oj, nie wiadomo co, ale to ciągle będzie papierowy med, który będzie dostawał z hajeków ostre bomby. Także nie za bardzo rozumiem, ale okej. The Fossa rapidly accelerates to 65 kilometers per hour, but even more Okej, możemy sobie już tutaj omówić te statystyki. Dobrze, nie będę wchodził na Tanks GG, bo tak jak widzicie, jeżeli chodzi o całą bryłę, no przypomina bardzo takiego koncepta. Można go chyba porównać, no najbliżej ma do koncepta na Boga czy Egzekutora. Nie wyobrażam sobie, żeby porównać go do czegoś innego.
Więc tutaj definitywnie ta maszyna jest bardzo zbliżona do Brytoli. Nie dość, że ma kółka, to jeszcze z bryły bardzo przypomina gdzieś tam te brytyjskie maszyny. Też nie chciałbym porównywać go do egzekutora ze względu na to, że egzekutor to jednak 11 tier. Tutaj mamy 10 tier, więc trzeba go jakoś do koncepta bardziej porównać. Ale no z alfą schodzimy. Zobaczcie, mamy 400 na bombie, 320 peny, 2857 DPM-u, więc czy to jest coś niesamowitego w dzisiejszych czasach, gdy te medy na 10 poziomie mają po 4000 DPM-u, 3800, 3700, nawet 3600, no, gdzieś tam na full wypasie oczywiście. To jest DPM bazowy, więc tutaj bez dosyłacza, bez bija i tak dalej, ale to nie jest nic, co nagle będzie nie wiadomo o ile lepsze. Z kolei działo wygląda na bardzo przyjemne, jak dorzucimy załogę, moduły, gdzieś tam polowe, pobawimy się tymi wszystkimi dodatkami, no to tutaj działo będzie laserowe. Tego możemy się już spodziewać po tych suchych statach, które widzimy. 1,9 czasu celowania, 0,3 rozrzutu, 10 stopni opuszczania. Co to znaczy? To znaczy to, że w wielu sytuacjach będziemy mogli pokazywać gdzieś tam tylko i wyłącznie tę górną część wieży, wychylać się na szybką pechę, cofać się od razu i dawać bombę. Z drugiej strony pamiętajcie, że ta wieża to nie jest wieża i jest środem, więc tutaj trzeba będzie po prostu uważać na te pestki zwrotne, bo inaczej będzie bardzo, ale to bardzo bolało. 65 na godzinę i nie wiem, czy widzicie, to jest też ciekawa sprawa, bo ta maszyna chyba jako jedna z nielicznych będzie mieć 45 wstecznego. Nie wiem, co o tym sądzić, ale ten czołg średni będzie jeździł praktycznie tyle samo do tyłu, co do przodu. Jestem ciekawy, jak wy do tego podchodzicie, bo to jest bardzo, ale to bardzo dziwne, bo chyba nie mieliśmy takiej maszyny, która byłaby w stanie tak szybko zasuwać na wstecznym, więc gameplay może być mega ciekawy. Szybkie wychyłki, szybkie cofki, zobaczymy i 400 view range'a. To jest 100% tak, Glass Cannon, definitywnie, czyli nie mamy pancerza, ale za to mamy świetną mobilność i do przodu, i do tyłu, mamy świetne działo, więc wszystko rzucone, że tak powiem, na jedną kartę. More impressive is its top reverse speed of 45 km/h. Nie przypominam, naprawdę, nie przypominam sobie maszyny, która w tej grze na wysokim poziomie, na wysokim poziomie, bo tam jest chyba jakiś tedeczek brytyjski, który ma szybszy wsteczny, a wolniejszą prędkość maksymalną tam do przodu, nie? Ciekawe. Więc zobaczymy, jak się tym będzie grało. No te szybkie piki, wychylanie się tyłem, później wciśnięcie 3 razy R, żeby oddać szybko pechę, no może być interesująco. Excellent maneuverability and a small turning radius, and you get a vehicle that can quickly get into position, deal damage, and then disappear. The gun is typical of German tanks, accurate and fast firing. And high-pen HE shells complement its capabilities nicely. The Fossa VM... Momencik, bo to mogłem przegapić, jeżeli chodzi o staty. 105 peny na HE-ku. I tutaj mamy bardzo dobrą penetrację na HE-ku, więc fajnie, że do tego wróciliśmy. 510, 105 peny. To jest dobra pena, która będzie nam pozwalać gdzieś tam kontrolować czołgi lekkie, grille, FV, etc. Jednak ciągle ta alfa jest, przypominam, niższa w ogólnym takim rozrachunku niż na Brytolach. complement its capabilities nicely. The Fossa VM-68 is a high-status, agile sniper with an accurate gun. It appears where it's least expected and vanishes just as suddenly. Operation Fossa is near. Get valuable rewards and bragging rights. Are you up for the challenge, commanders? If you haven't battled in over 60 ciekawie to days, wygląda. just log in and grab a whole heap of goodies. Premium Dokładnie. and special rental tanks of tiers 8 and 9. Więc jak się nie logowaliście, a jeszcze ja mam dla was tutaj dodatkowy bonusowy kodzik, proszę bardzo, albo link przypięty będzie, także śmiało. Możecie użyć tego kodu zawsze, mi to też pomaga, a dostaniecie dodatkowe camo. I HP, i książeczkę. The World of Tanks premium account and lots more. Dużo fantów. No spoko. Ładnie wygląda ten kamuflaż, ciekawy wygląda ten czołg, jak ktoś lubi medy. Ale to byłoby na tyle. Zobaczmy artykuł.
Okej, no to zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sam artykuł. Czy mamy tutaj coś do dodania, czy nie? No maszyna na pewno wygląda ciekawie, tak? Cały ten system składania tych czołgów ciągle jest, no jest podobny do tej poprzedniej kampanii, którą widzieliśmy wcześniej. Wygląda fajnie, wygląda ciekawie. Tutaj macie wszystkie pozostałe statystyki. Mamy hity, okej. Teraz już wiem, że mamy hity, czyli mamy na podstawę APCR-ki, na goldzie hity i hesze 105 penny, czy też hajeki 105 penny. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o działo, tutaj mamy całą resztę wszystkich statystyk. Poddaną, szybkość przeładowania, pojemność ammo 44 sztuki. Czy 44 sztuki na medzie z alfą 400 to dużo? No ja bym wolał, żeby to miało minimum 50. No ale prędkość lotu pocisku prawie 1500 bez perka i 1200 na hicie, czyli do 1300 pod 400 nawet podejdziemy, jak tam gdzieś tam sobie dodamy tego perka. No i na hajekach też będzie całkiem nieźle. HP, no tutaj może z maskowaniem nie będzie to STRV, nie będzie to mieć super HP, no ale pancerz kadłuba i pancerz wieży po 30 będzie powodować to, że będzie nas po prostu rozrywało w wielu kwestiach, jeżeli dostaniemy gdzieś tam z haksa, który ma tej peny 90, tak? Czyli te wszystkie gorille, PTZ-y, etc., X od Mausa, a jak jeszcze wyjdzie Hori z rakietami, to na Boga będzie nas to bardzo, ale to bardzo bolało. Więc mobilność, no tutaj będzie raczej dobrze. Jeżeli chodzi o tę prędkość, bardzo fajna sprawa. Okej, no dobra. Aktualizacja misji osobistych, czyli same misje, jakie będą potrzebne do wykonania na ten czołg, zobaczymy pewnie niedługo, bo chyba ich tutaj nie ma wszystkich wypisanych, ale są za to nagrody. No i powiem wam tak, no czy zrobienie takich postępów za takie nagrody ma sens? No 6000 obli fajnie mieć, nie? Ale uwierzcie mi, to się trzeba będzie nieźle naorać, żeby takie fanty pozbierać. No ja tutaj nie widzę nie wiadomo czego i hurdur z tymi nagrodami, to raczej kolorowo nie jest, więc no sami zresztą sobie określicie, czy to warte zachodu, czy nie. Czy będziecie wbijać to na spokojnie, czy będziecie raszować, to już zależy oczywiście od was. A tutaj mamy zestaw misji. Dobrze, panowie z Wargamingu je wszystkie wypisali. Chcecie je zobaczyć? Ja bym z chęcią je przejrzał. Poczekajcie. No dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, tych zestaw misji jest przeolbrzymi. 21 na awangardę. 21 kolejnych na zwiat i na zasadzkę. O mój Boże, ile tego jest. Przejrzyjmy je sobie tak na szybko, żebyśmy wiedzieli, na czym w ogóle stoimy. Zadanie uszkodzeń czołgom ciężkim przeciwnika 7 razy i 2000 uszkodzeń. No to nie jest zbyt trudna misja, tak? Zniszczenie 3 pojazdów, 3 różnych typów. O, tutaj może być ciekawie. Zadanie 6500 uszkodzeń pojazdom w zasięgu widzenia własnego pojazdu, czyli nie będzie można snajpić. Trzeba to zrobić gdzieś tam na bliższym dystansie, a to jest dopiero 5. misja, widzowie. To jest dopiero 5. misja. Zablokowanie uszkodzeń 3 razy. No nice. Będzie co robić. Ja nie lubię, nie jestem fanem tego typu misji, ale Wargaming je pcha jak szalone. 2,5 na 100 metrów, okej. Zadać najwięcej uszkodzeń pośród wszystkich graczy w swojej drużynie i 4000. To jest bardzo łatwe moim zdaniem do wykonania dla większości graczy, którzy grają gdzieś tam wysokimi tierami. Tu już się zaczynają misje właśnie na high kalibry, zobaczcie. 5 pojazdów zniszczyć z odległości najwyżej 100 metrów. Wiecie co? To będzie bardzo irytujące, bo często robimy gry po 5-6 kili, ale często robimy je na dystans, a tutaj musimy być wręcz sklejeni do przeciwnika, bo na 100 metrów najwyżej. Do 100 metrów. Zniszczyć znowu 6 pojazdów w zasięgu własnego widzenia. Powprowadzali tutaj takie różne smaczki. A to jest interesujące. Zająć pierwsze miejsce w swojej drużynie pod względem zadanych uszkodzeń i jeszcze trzeba zdobyć medal Stalową Ścianę, więc trzeba najwięcej podbijać. No tutaj Taschenratte 100% będzie musiał wjechać, nie ma innej opcji. Ja oczywiście zrobię wam tutorial z tych misji, czym najlepiej będzie to grać, jeżeli macie garaż. Zadać pojazdom przeciwnika 8000 uszkodzeń i zadać 2000 uszkodzeń unieruchomionym pojazdom. To nie jest lub, to jest i. Więc trzeba zrobić to w jednym rzucie. What the shit? Chyba że to jest błąd AI, a jakiegoś Google tłumacza, ChatGPT, cokolwiek. Ale nie, no bo tutaj mamy albo, zobaczcie. Tutaj mamy albo zniszczyć 6 pojazdów przeciwnika z 3 różnych klas, zadać lub utrzymać lub zablokować łącznie 16 000 uszkodzeń i zadać 25 łącznych uszkodzeń swojej drużyny.
Więc tutaj nie będzie, że robisz 3000, sfarmią ci 3000 i blokujesz tam całą resztę, 10 000. Nie, tutaj będziesz musiał zrobić damage przy tym. What the shit? Kto to wymyślił, stary? Ale będzie grubo! Ale ludzie będą na EU4 to rigować, na potęgę. Na potęgę to będą ludzie... O Jezus, jaki będzie syf na randomie. To mnie przeraża. Słuchajcie, przeraża mnie to, jaki będzie syf na randomie, jak ludzie zaczną robić te misje. O, nieciekawie, a tutaj dopiero mamy awangardę. Dużo rzeczy w awangardzie utrudnili z tego, co widzę. Dużo rzeczy utrudnili w awangardzie. Już jest syfa, co dopiero wtedy, gdy te misje wejdą. To będzie, nie wiem, co widzowie, Szambo to już wywali totalnie. Szambo wywali... Dobra, weźmy zasadzkę, zobaczmy. Przejrzyjmy sobie chociaż jakoś wstępnie te misje. Tak jak mówię, ja je będę wszystkie szczegółowo omawiał, będę robił z nich filmik, będę je grał, będę wam pokazywał co i jak. Ale na razie zaspokojmy swoją ciekawość, żebyśmy wiedzieli, na czym my w ogóle na Boga stoimy. Przebijanie pancerza pojazdu przeciwnika 10 razy i zadać przy tym 4000 uszkodzeń. I to jest pierwsza misja, stary. To już jest pierwsza misja, gdzie ten próg wejścia, to nie jest drawec, nie? To od razu widać, że to nie jest drawec, już jest ciężej, widzowie. Zadać 4000 uszkodzeń w przeciągu 4 minut bitwy. No to super, to jest naprawdę mega fajne. Wiecie, co to oznacza? Jeżdżące KR1 na YOLO, na tarany i modlące się, żeby zrobić damage. I magazynki też. A nie, KR1 to nie może być, bo to jest zasadzka, więc wszystkie AMX-y, imbatable, tak, 50B, batchaty i tak dalej, i tak dalej. O Jezus Maria. Będzie taki syf. Nie mogę się doczekać. Super gierka będzie. Zająć pierwsze miejsce w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia, okej. Czołgiem średnim przeciwnik, okej. Zadać 4000 uszkodzeń średnim czołgom, okej. Nie lub zniszczyć 2 pojazdy, Poza zasięgiem swojego widzenia, więc to TDK-ami można robić. Niewykrytym. 4500 damage'a, pozostając niewykrytym przez przeciwników. Jezus Maria. I to wydaje mi się, że to musisz zrobić do pierwszego wykrycia, bo tutaj jest, znaczy to może być ChatGPT, tak? Ale jeżeli dostaniesz spota, to równie dobrze twoja misja jest sfailowana. Zobaczymy. Są 2 opcje. 6000 uszkodzeń, okej. Zadać lub asystować, zdobyć nagrodę, czołgista snajper, obrzydliwe. 4 pojazdy przeciwnika z odległości. Zniszczyć 4 pojazdy przeciwnika z odległości przynajmniej 300 metrów. Będę to robił z fakiem, to już na pewno. Albo jakimś Ludowiksem, etc., albo jakimś magazynkiem, cokolwiek. No ale będzie trzeba snajpić. Zadać pojazdom przeciwnika 6500 uszkodzeń, okej. Ciekawe, ale proste. O Boże święty. To jest toksyczne. Zadać 5000 uszkodzeń pojazdom przeciwnika poruszającym się w momencie trafienia. Znowu albo jakieś lodowe, albo jakieś magazynki, ewentualnie trzeba coś wziąć z wysoką alfą i liczyć na to, że ktoś się ruszy. Zadać 7500 uszkodzeń albo zniszczyć 7 pojazdów przeciwnika. Trudne są te misje raczej. Zadać pojazdom przeciwnika 6000 uszkodzeń i zadać swojej drużyny. O Jezus Maria. Uff. Zdobyć medal duży kaliber, okej. 5 razy więcej uszkodzeń pojazdom przeciwnika niż wnosi PW, no to 8 tier, 7 tier jakiś TEDek. Zniszczyć 3 pojazdy przeciwnika, zadając każdemu co najmniej 1000 uszkodzeń, okej. Ja pamiętam, że ostatnio było zniszczyć 3 pojazdy i zadać 1500. To było naprawdę trudne. Tutaj troszeczkę nam to ułatwili w tym momencie. 5000 uszkodzeń z odległości przynajmniej 300 metrów. Zniszczenie 6 pojazdów przeciwnika samemu nie odnosząc żadnych uszkodzeń. Co? Co, k***a? Czekaj, co? Czekaj, co? Zniszczyć 6 pojazdów przeciwnika, samemu nie odnosząc wcześniej żadnych uszkodzeń? Ależ to są misje RNG, stary. No to wystarczy, że cię Arta trafi, że dostaniesz HK za 1 punkt. Bardzo RNG misje. Są niektóre. Niektóre są skillowe, faktycznie, ale niektóre są tak RNG, że nie będziecie mieć na to wpływu po prostu. No bo co, nie pojedziesz na heady, nie pojedziesz agresywnie, będziesz musiał raczej grać na dystans bez spota. No jak dostaniesz spota, wiadomo, albo ci Arta wywali, albo jakiś Tedek bez spota, albo przyjedzie ci, nie wiem, Tasak da ci 1 punkt damage'a, już masz lipę, nie? Ależ obrzydliwa RNG misja zasadzka 19. Fu. No chyba, że rzuci snajperską mapę, tak, i będziesz w stanie wyciągnąć 6 maszyn, nie dostając wcześniej żadnego damage'a. Wygrać bitwę i zadać uszkodzenia przekraczające 30% łączonych uszkodzeń swojej drużyny. I powiem wam tak, to też nie jest łatwa misja, bo chciałbym wam tylko przypomnieć, że High Caliber już nie za często się robi, prawda? Nie robimy tego w każdej bitwie, a chciałbym wam powiedzieć, że High Caliber to 20%, a tutaj mamy 30% i trzeba jeszcze wygrać.
Zadać pojazdom przeciwnika 9000 uszkodzeń. Okej, surówka damage. No dobra. Zasadzka, moim zdaniem, zasadzka wygląda obrzydliwie. Po prostu obrzydliwie. Artą można próbować 6 fragów, nie możesz tego robić artą. Artę masz tutaj, mój drogi, tutaj dopiero dochodzimy do lightów i arty. To musisz robić TDK-ami albo supportowymi czołgami, ciężkimi albo medami. I to też nie wszystkimi. To jest grubo lighty i arty. Zniszczyć działo samobójcze przeciwnika i przetrwać, albo ogłuszyć pojazdy przeciwnika 15, o Jezu. Widzowie, jeżeli nie lubicie artylerii, to mam dla was niedobrą wiadomość. Populacja artylerii zwiększa się i to grubo. A to pierwsza misja tylko. Zniszczyć czołgi lekkie przeciwnika, czy jest liczba mnoga, a nie jest podane ile dokładnie, lub ogłuszyć pojazd przeciwnika na łączny czas 200 sekund. Okej. Umożliwić sojusznikom uszkodzenie 8 pojazdów przeciwnika, wykrywając je O Jezus Maria. O Jezus Maria, to wszystko to są misje na art. Większość ludzi będzie grała to artami 100%. Wykryć 7 pojazdów przeciwnika i przetrwać, albo ogłuszyć 3 pojazdy przeciwnika jednym strzałem, 6 razy. To kurwa jest! Ogłuszyć 3 pojazdy przeciwnika jednym strzałem 6 razy? To jest, pardon, co? Pardon? Ja, trochę ich odkleiło z tymi dziwnymi misjami. Zdobyć oznakę mistrzowską drugiej klasy lub wyższą. Okej, to jest akurat banał, bo są czołgi lekkie, na które wchodzisz i po prostu z automatu ci to wpada. Oczywiście nie wszystkie, niektóre mają bardzo wysokie wymagania i ciężko jest jakąkolwiek odznakę zrobić. Tutaj mamy drugiej klasy, na niektórych czołgach będzie nam to zrobić do zrobienia bardzo łatwe, bardzo proste i bardzo szybkie. W pierwszej bitwie pewnie większość z was sobie z tym poradzi. Przepraszam. Zadać łącznie 7000 punktów uszkodzeń pojazdom przeciwnika, wliczając uszkodzenie zadane za system gracza. Okej, to jest proste, fajna mapka, lajcik, te sprawy. Zniszczyć działo samobieżne przeciwnika i umożliwić sojusznikom zadanie 4000 uszkodzeń pojazdom przeciwnika, więc albo asysta na arcie, albo unieruchomienia, albo asysta po prostu. Okej, tak? Okej, no dobra. Zniszczyć 4 pojazdy przeciwnika, arta albo lajcik znowuż, tak? Zniszczyć 3 pojazdy przeciwnika z odległości najwyżej 100 metrów, czyli lightem będziemy musieli jechać na heady? Ja nie wiem, kto to kurwa wymyśla. Czemu oni starają się zaszczepić w graczach, że czołg lekki jest do spotowania i nie powinien bić się na heady, a potem każą ci na 100 metrów zniszczyć 3 czołgi, stary. Przecież wiecie, jak to będzie wyglądać. Ludzie będą brać jakieś lighty, będą jeździć tym na heady, bo będą chcieli robić fragi. Nie będą spotować, bo będą chcieli wyciągać te fragi i ja rozumiem, że będą do tego zmuszeni przez misję. Ja tutaj nie mam nawet pretensji do graczy, jak tak będą grali. Ja mam pretensje do WG, że ten random to zostanie przemielony, przetrawiony, wysrany i obrzygany jeszcze na koniec. Sami sobie to powodują, moim zdaniem. Bo takie misje nie są zdrowe. To wszyscy będziemy srać. No niestety, no tutaj moim zdaniem Wargaming no nie fajnie podchodzi do tematu, bo ludzie będą jeździć po prostu i napierdzielać się na headlightami, ogłuszyć czołgi średnie lub działa samobieżne 12 razy. Ale zabawa, panowie z Wargamingu, super zabawa. Mega fun. Umożliwi swoim sojusznikom zadanie 6000 uszkodzeń, dobra, czyli asysta. Okej. Lub stun 200 sekund na średniaki i na niszczyciele. 8000 asysty, okej. Asystować w niszczeniu 6 pojazdów przeciwnika przez wykrycie, okej. To raczej lajcik plus 2 TD-ki, bo nie chciałbym tego robić artą, zbyt duże RNG. Pierwsza klasa. Być najlepszym graczem w obu drużynach pod względem zdobytego doświadczenia i przetrwać bitwę. Definitywnie polecam lighta, nie artę. Asystować w zniszczeniu 8 pojazdów przeciwnika, to musi być dobry spot. To tylko i wyłącznie pod dobry spot, rzadko kiedy takie rundy wchodzą, musi być fajna, otwarta mapa. I trzeba mieć w enemy głupiego lighta, bo inaczej będzie problem. Zadać 4000 uszkodzeń, poruszającym się... Co? Ja pierdolę, nie, znowu mój ulubiony zestaw misji, nie? Kto to wymyślił, stary? Zadać 4000 uszkodzeń, poruszając się z prędkością 35 km na godzinę. A to ty się musisz poruszać, tak? Czyli musisz jeździć... Jeszcze raz. Zadać 4000 uszkodzeń, poruszając się z prędkością 35 km na godzinę. Musiałem przeczytać to 2 razy, żeby być w 100% pewnym, że przeczytałem to dobrze. No to absurd. No to jest po prostu głupie. Tutaj w tym nie ma nic skillowego. No to będziesz po prostu jeździł i będziesz strzelał jak dzban. No okej, no. Zniszczyć 6 poruszających lub
Zniszczyć 6 poruszających się pojazdów przeciwnika. Okej. Zadać łącznie 9000 uszkodzeń, czyli asysta i damage i przetrwać, okej. Albo umożliwić sojusznikom zadanie 4000 uszkodzeń, ogłaszając lub nie to definitywnie to wezmę, to wolę, ta pierwsza część mi się bardziej podoba. Zniszczyć 5 pojazdów przeciwnika z odległości 100 metrów lub mniej. I te 49? Coś tego na tubie? Fajna sprawa. Ale znowuż jest to wymuszanie na tobie, że ty musisz czołgiem lekkim pojechać na 100 metrów i walić się na heady. Zniszczyć 5 pojazdów przeciwnika z odległości co najmniej 565 metrów, więc no lightem bym nie snajpił, więc raczej arta, okej. Zrobimy asa na 19 misji, na lajciku albo arcie. Umożliwić sojusznikom zadanie 8000 uszkodzeń pojazdom przeciwnika, wykrywając je, zadając uszkodzenia i tak dalej, zadać uszkodzenia będąc niewidzialnym i wygrać bitwę. Yes. Ogłuszyć czołgi ciężkie przeciwnika 20 razy i wygrać bitwę. Ja nie wiem, widzowie, które robisz tutaj, naprawdę, tutaj nie mam pojęcia, nie? To i to gówno straszne. Zadać łącznie 12 tysięcy uszkodzeń, w tym zadanych z asystą gracza i przetrwać. No to wydaje się dużo prostsze. Ja mówię serio, bo to jest kwestia mapy, Plutonu. Ja wiem, że nie każdy z was nawet tyle zrobił kiedykolwiek w życiu, bo grał lightem, ale dla mnie personalnie to jest dużo prostsze niż te niektóre RNG misje, które są gdzieś tutaj. Moim zdaniem absurd. Nie wiem, co o tym sądzić, ale trochę mi mordę wykrzywiło.